Szanowni Państwo, jesteśmy po koncercie finałowym konkursu imienia Adysari. Jesteśmy w miejscu, w którym odbywa się konferencja prasowa, a skoro podsumowujemy, no to nie może zabraknąć osoby, która jest z nami zawsze i z którą zawsze rozmawiamy. Pan Tadeusz Dyszkiewicz, prezes Radia dla Ciebie, doradca prezydenta RP do spraw kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. No, prezesem Radia dla Ciebie i doradcą stałem się w międzyczasie, a w Nowym Sączu jestem od 30 lat, w związku z czym jeszcze mi się nie śniło o tych funkcjach, a tutaj wiernie zawsze przyjeżdżałem. Proszę powiedzieć, jak z Pana perspektywy, bo pamięta Pan same początki, jak ten konkurs się zmienia, co w nim jest taką jakąś największą wartością, którą Pan widzi, że wyróżnia się ten konkurs na tle innych? Ten konkurs wyrabia sobie renomę, wyrobił sobie już wiele lat temu renomę i jest zupełnie niezwykłym wydarzeniem. Ja uczestniczyłem w wielu różnych konkursach, zresztą nie tylko wokalnych, również instrumentalnych i nowosądecki konkurs i festiwal, który tutaj był, w tym roku niestety nie, wyróżnia się niezwykłą zupełnie atmosferą. Uczestnicy, którzy tu przyjeżdżają, co jest bardzo miłe, bo potem dostaje tak zwany, mówiąc po angielsku, feedback gdzieś tam z zagranicy, że wspominają ten konkurs jako wydarzenie zupełnie inne od pozostałych. Tu jest rodzinna atmosfera, tu spotykają się z wielkimi artystami, z wielkimi pedagogami, z wielkimi śpiewakami, swoimi wzorami, bo przecież tu przyjeżdżali naprawdę i przyjeżdżają najwybitniejsi artyści z całego świata i którzy śpiewają na największych, bądź śpiewali na największych scenach operowych świata i oni mają szansę tutaj zetknąć się bezpośrednio, porozmawiać, uzyskać kilka bezcennych rad. Poza tym, i to świadczy o randze konkursu, to jury, które najpierw było takie dzięki pani profesor Helenie Łazarskiej, no a w tej chwili dzięki Małgorzacie Walewskiej, która jest znaną gwiazdą na całym świecie, w związku z czym ma mnóstwo przyjaciół. I ci młodzi ludzie spotykają się tu, a potem, przepraszam, a potem sami pojawiają się na tych największych scenach. Wielką frajdę mi zawsze robi to, jeżeli widzę jakiegoś uczestnika, nawet niekoniecznie laureata, jakiegoś uczestnika, który występuje gdzieś w wielkich scenach operowych świata i wiem, że tutaj spotkaliśmy się w Nowym Sączu i on tutaj pierwsze szlify, pierwsze kroki stawiał właśnie w Nowym Sączu. I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy innymi konkursami, które są no, w pewnym sensie takimi fabrykami, gdzie hotel, sala koncertowa, hotel, sala koncertowa. A tu toczy się życie rodzinne również poza zmaganiami konkursowymi. Tak, rozmawialiśmy często o tym z uczestnikami, którzy podkreślali, że to jest dla nich ważne, że to jest dla nich takie zupełnie niezwykłe. I co prawda konkurs w tym roku wyszedł do Krakowa, jest współpraca z Operą Krakowską, część koncert finałowy. Ale mam nadzieję, że to jest tylko wyjście, a nie zostanie nigdy przeniesiony ten konkurs, bo atmosfera tego konkursu to jest właśnie Nowy Sącz. Tu w Nowym Sączu jest to święto. W każdym innym mieście, wielkim, dużym, zginie to w natłoku innych konkursów. Ponieważ ja usłyszałem taką plotkę o ewentualnym przeniesieniu do Krakowa, ja jestem absolutnym przeciwnikiem czegoś takiego. Nowy Sącz żyje konkursem Adysari. To jest wizytówka Nowego Sącza i niech tu zawsze będzie. Czyli jest jakiś sens właśnie też w organizowaniu takich wydarzeń poza wielkimi ośrodkami, prawda? Że mogą sobie tutaj uczestnicy jakby znaleźć takie własne miejsce bez też takiej presji wielkiego świata na chwilę, prawda? Ale oczywiście, że tak, bo tak jak mówiłem, w dużych miastach to jest po prostu tylko wycieczka na przesłuchanie i po przesłuchaniach z hotelu do sali koncertowej. Natomiast tu to życie się toczy cały czas. Również w międzyczasie obiady, wspólne posiłki, kawiarnie, nowe znajomości, nowe przyjaźnie. To jest właśnie sens organizacji tak prestiżowych imprez w mniejszych miastach. Na koniec chciałem zapytać o takie wrażenia dotyczące tej edycji, bo miał troszkę Pan więcej czasu tym razem, żeby przyjechać wcześniej i przysłuchać się większej ilości etapów niż ostatnio. Co Pana szczególnie zaskoczyło, szczególnie ujęło w tym roku? Przyznam szczerze, że ja nie jestem szczególnie zaskoczony, ponieważ
jadąc do Nowego Sącza, ja wiem, że zawsze czeka mnie mnóstwo bardzo dobrych przeżyć artystycznych, bo tu wyselekcjonowani są naprawdę znakomici artyści, którzy jeszcze oczywiście mają jakąś drogę przed sobą, tak jak powiedziała pani profesor Małgorzata Walewska, powiedziała, że człowiek się uczy i na początku swojej kariery, i w środku, i u schyłku swojej kariery. Dlatego oni oczywiście mają dużo nauki przed sobą, ale już pokazują bardzo wysoki poziom artystyczny, a ten poziom wysoki jest zawsze, jest co roku. Ja nie pamiętam, żeby był jakiś konkurs, który był szczególnie odbiegał od poziomem od innych. Zawsze tu są dobrzy, młodzi artyści, którzy chcą działać, którzy chcą śpiewać i których to jest pasją, a to jest najważniejsze, ta pasja. Naszym gościem pan Tadeusz Deszkiewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.